Dostawa towaru. Dzisiaj byłem w sklepie i zakupiłem trochę desek na drzwi i na wzmocnienia. Tu przygotowuję małe słupki na legary zewnętrzne i skosy pod dachem. Na co trzeba zwrócić uwagę, że czasami jak kupujemy drewno w sklepie, to jest ono zabezpieczone impregnatem. No i pada. Oczywiście. Cały tydzień, 5 dni było słońce. Weekend mogę popracować trochę dłużej. Deszcz. Także na razie nie wyciągam ciężkiego sprzętu typu piły elektryczne, piły stołowe. Ponoć po południu ma być ładna pogoda. A przy malowaniu farbą może nam ten impregnat zmienić delikatnie kolor. No ja w tym przypadku nie zwróciłem na to uwagi, a gdy sprawdziłem słupki w drugim sklepie, to było tak samo zabezpieczone. Także dałem sobie spokój i pomimo wszystko pomalowałem już te, co miałem na stanie. Moim zdaniem ten odcinek nie jest zbyt oszałamiający, ale materiały do dalszych prac też trzeba niestety przygotować, nawet jeżeli jest to nudna i żmudna praca. Tutaj docinam zagłębienie w legarze, w którym będzie zamontowana płyta. Są to legary zewnętrzne, więc jest to dosyć istotne, gdyż będzie to styk dwóch płaszczyzn. Materiały dojechały tak, że już byłem pewien na 100%, co i jak będzie wyglądać. Tym razem sobie poczekałem, aż wszystko będzie na miejscu. Piłka akumulatorowa, którą używałem, strasznie się grzała. No i często trzeba było wymieniać baterie, które się szybko rozładowywały. Niestety większa piła, którą posiadam, moim zdaniem jest za duża do takich precyzyjnych docinek, także mimo wszystko zadowoliłem się maluchem. Malucha mam już 4 lata i pomimo tego, że się obawiałem, że z gorąca może się piłka popsuć, to dała radę. No i wiecie, kupować następną piłę, gdzie trzymać te wszystkie narzędzia. Wiem, mój super młotek do dutowania. Może kiedyś zrobię sobie jakiś odjechany młotek do dut i będzie z tego temat na film. Ale póki co zadowalam się, co jest pod ręką. Miejsca w warsztacie niestety mało i trzeba sobie radzić z tym brakiem miejsca. Także młotek dla dut to na razie dla mnie priorytet na bardzo dalekim planie. No i szybkie malowanie. Na szczęście farba szybko schnie, także można ogarnąć kilka malowań w krótkim czasie. No i tu już przykręcam mini słupki. Jako że legary musiałem zdemontować do docinek, to pominąłem w filmie ponowne ich instalowanie. Mini słupki przykręcone 4 śrubami, po 2 od dołu i z góry. Najpierw sobie je nawierciłem 2 wiertłami, małym na śrubę i większym na łeb śrubki, żeby nie wystawały. Poza tym nawiercanie zabezpiecza materiał przed rozwarstwieniem. Nikt nie lubi, jak mu materiał pęka. A w tej części przygotowanie modułu na szczyt dachu. Przygotowany z łaty 5,40 m długości, łata 50×70 mm, przecięta na pół, następnie krawędzie docięte pod odpowiednim kątem, sklejone i dwustronnie poskręcane śrubkami. Następnie szlifowanie, żeby to jakoś wyglądało. Miejsca po śrubkach zaszpachlowane dwuskładnikową szpachlą poliuretanową. Wiem, to pranie na drugim planie, ale moja zawsze wystawi pranie do suszenia, jak mam na przykład dużo szlifowania albo prace związane z betonem. W końcu nic nie wygląda lepiej niż betonowe ciapki na bieliźnie. Na szczęście wiatr wiał w inną stronę. Czy to dobre wytłumaczenie? Heblowanie modułu. Postanowiłem pracować na sklejonym już module, bo większa powierzchnia do uchwycenia. Lecz początkującym stolarzom tego nie polecam. Takich akrobacji artystycznych. Wiecie, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Ja generalnie ze stolarką mam do czynienia okresowo od 30 lat i starałem się strasznie uważać. Moje bezpieczeństwo jest strasznie dla mnie ważne. Poza tym troszkę polowe warunki, ale w warsztacie nawet nie byłoby miejsca, żeby obrobić tak długi element. Finalnie malowanie. Tu moja, kręcąc się po ogrodzie, czasami wchodziła w kadr, a że wiecie, jak kobiety czasami mają zły humor, to uważają, że są niefotogeniczne, także dla świętego spokoju trochę ją wyciąłem. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.